Ratusz Głównego Miasta jest gotycko-renesansową budowlą dominującą na Trakcie Królewskim. Jego początki sięgają średniowiecza. Był kolejno przebudowywany wraz z rozwojem Gdańska. Duże zniszczenia po pożarze w 1556 roku zapoczątkowały jego przebudowę w stylu renesansowym. W latach 1559–60 wykonano wspaniały hełm wieży, a w iglicy umieszczono pozłocony posąg króla Zygmunta II Augusta. W hełmie umieszczono 14 grających dzwonów zwanych carillonami. Podczas działań wojennych w marcu 1945 roku pożar strawił hełm wieży i drewniane stropy, a mury ucierpiały od pocisków i bomb. W zasadzie budynek nadawał się do rozbiórki, a jednak zdołano go uratować. Odbudowa ratusza jest zaliczana do największych osiągnięć polskiej powojennej sztuki konserwatorskiej. Odbudowany ratusz przekazano na siedzibę Muzeum Gdańska 2 kwietnia 1970 roku. Do budowy ratusza użyto około 1 627 000 cegieł. Ratusz jest najwyższą budowlą Głównego Miasta wraz z iglicą i figurą króla na 81,5 metra wysokości. W roku 2000 zamontowano nowy carillon składający się z 37 dzwonów, wykonany przez holenderską ludwisarnię Wasten. Główne wejście z dwubiegunowymi schodami, portalem i przedprożem wykonał w latach 1766–68 Daniel Egert. Nad portalem umieszczono nieprawidłowy herb Gdańska. Według legendy lew po lewej stronie odwrócił się na powitanie polskiego króla nadjeżdżającego od strony Złotej Bramy. Balustrada przedproża podtrzymywana jest przez figury 2 atlantów. Na poziomie zerowym, oprócz kasy biletowej i szatni, znajduje się galeria palowa z wystawami czasowymi. Jest to najstarsza część ratusza, w której mieściła się pierwotnie sala kupiecka. Obecna wystawa poświęcona jest zamordowanemu prezydentowi Gdańska Pawłowi Adamowiczowi. Jest tu jego biurko, są fotografie i łańcuch prezydenta miasta. Przez wewnętrzny dziedziniec wchodzimy na pierwszy, najbardziej reprezentacyjny poziom. Zachwyt zwiedzających budzi sień z galerią i bogato rzeźbionymi dębowymi schodami. Schody i galeria spłynęły w czasie wojny i zostały odtworzone na podstawie fotografii i zachowanych elementów. Ta ciemniejsza tralka to oryginał. Malowidło na stropie, wykonane w latach 60., nie nawiązuje do pierwowzoru, ale podkreśla związki Gdańska z Polską, które były ważne dla powojennych władz państwa. Wystrój sieni tworzą elementy pochodzące z różnych epok, od XIV wieku po czasy powojennej odbudowy ratusza. Przez bogato rzeźbiony kamienny portal wchodzimy do wielkiej sali wety, zwanej również salą białą. Ta sala należy do najbardziej reprezentacyjnych sal ratusza. Odbywały się w niej audiencje królewskie i ceremonia nadawania obywatelstwa. Podpisywano tu również międzynarodowe umowy i porozumienia. Salę zdobią portrety polskich królów.
Ogień autorstwa Barbary Argasińskiej powstał w 1975 roku. Fryz pod sufitem i malowidła we wnękach okiennych wykonali Hanna i Jacek Żuławscy. W gablocie symboliczny klucz wykonany na otwarcie ratusza w 1970 roku. 4 wąskie ceglane schodki prowadzą do wnętrza Wielkiego Krzysztofa. Jego gotyckie wrota pochodzą z XIV wieku. Jest to najstarsze pomieszczenie, które mieści się w trzonie wieży ratusza. Znajdowało się w nim tajne archiwum Rady Miasta. Prawdopodobnie pełniło również rolę skarbca. To pomieszczenie najmniej ucierpiało podczas bombardowań. Do Wielkiej Sali Rady, zwanej też Salą Czerwoną, prowadzi wspaniały, rzeźbiony, dębowy portal. Do rajców była skierowana łacińska sentencja Pro lege militemus pro greco, co znaczy za prawo walczymy i sprawiedliwość. Sala była miejscem obrad Rady Miasta w miesiącach wiosennych i letnich. Było to najważniejsze pomieszczenie w ratuszu. Tę salę, zwaną również Salą Czerwoną od nazwy materiału, zdobią obrazy Hansa Fredermana de Vriesa malowane w stylu manieryzmu niderlandzkiego. Przy herbie na kominku kolejna łacińska sentencja ad republicam ut ad ignem. Do Rzeczypospolitej jak do ognia. W czasie II wojny światowej wyposażenie sali wywieziono poza Gdańsk i dlatego, choć nieco podniszczone, ocalało. W 1608 roku sala otrzymała dekorację stropu z plafonem Apoteoza Gdańska, których autorami byli snycerz Szymon Herle i malarz Izaak van den Blocke, reprezentant manieryzmu. Panorama Gdańska ujęta jest w łuku triumfalnym. W małej sali Rady, zwanej również salą zimową, znajdują się freski Izaaka van den Blocke oraz zabytkowe meble z Gdańska, Flandrii i Pomorza, datowane na XVI, XVII i XVIII wiek. Nad kominkiem tej sali znajduje się herb Gdańska z łacińską sentencją szczerze i żarliwie. Realistyczny widok Gdańska i okolic możemy zobaczyć na obrazie Adolfa Boya, namalowany w 1680 roku. Było to ostatnie dzieło tego artysty. W małej sali Wety znajduje się Galeria Złotnictwa Gdańskiego. Są tu m.in. bogato zdobione kufle do piwa. Ten kufel zdobiony jest personifikacjami pór roku. Ten z kolei posiada sceny z ofiar Abrahama i Rebeki pojącej wielbłądy Eliezera. Plakiety, kielichy, korony z obrazów religijnych oraz przedmioty liturgiczne z XVI-XIX wieków. Te przedmioty to darowizny i zakupy z lat 2019-2021.
Puchar typu Orlik i moskiewska pokrywa wiek XVII. Srebrne puchary i nagrody z lat 1898-1940 przyznawane w różnych zawodach sportowych. Łyżki do zupy, cukiernice, solniczka z XVII i XIX wieku. Kubki, lichtarze, czarki i koszyki gdańskich złotników z XVII i XVIII wieku. W ostatniej witrynie dzbanki do kawy, chochle, nabierki, wiek XVIII i XIX. W dolnej kancelarii wystawa stała Gdańsk, zniszczenie i odbudowa. Przed nami sień górna. Znajduje się na drugim poziomie. Z sieni górnej, z której schody prowadzą na trzeci poziom i do wieży, znajduje się kilka cennych zabytkowych mebli oraz obrazów. Trzydrzwiowa szafa dębowa z płaskorzeźbionymi figurami, Gdańsk, początek XX wieku. Stolik dębowy z początków XX wieku i szafa kredens z Gdańska. Nad kredensem portrety pastora i gdańskiego rajcy. Po środku sieni górnej stoi stół, którego blat wyłożony jest frizami fajansowymi, malowanymi kobaltem. Stół pochodzi z końca XVII wieku. W oknie świecznik z poroża jelenia, południowe Niemcy z około roku 1500. Na drugim poziomie znajdowała się również kamlaria, czyli kasa miejska i depozyt. Z jej historycznego wyposażenia zachował się jedynie cykl obrazów Izaaka van den Blocke, biblijne opowieści. Miały one przypominać gdańszczanom o zasadach moralnych. Mozaikowy parkiet i kasetonowy strop zaznaczają historyczny charakter tego pomieszczenia. W kamlarii eksponowanych jest kilkanaście zabytkowych mebli. Krzesła kurdybanowe z XVIII wieku, elbląski kufer i dwie szafy dwudrzwiowe z XVII wieku. Druga z szaf posiada intarsję w klonie. Szafa niderlandzka z pierwszej połowy XVII wieku z bogatą płaskorzeźbą. Dwie szafy dwudrzwiowe, tak zwane sieniowe, z XVIII wieku, intarsjowane, pochodzą z Niemiec. W tej sali znajduje się wystawa czasowa Ernst Kolbe, impresjonista z Pomorza. Piękne dębowe schody prowadzą na trzeci poziom i do wieży otwartej dla zwiedzających w okresie letnim. Na poziomie trzecim znajduje się wystawa historyczna Wolne Miasto Gdańsk 1920-1945. Mijamy posterunek graniczny. Na słupie ogłoszeniowym plakaty, nekrologii i reklamy z tamtego okresu. Urzędnik Poczty Polskiej w Gdańsku.
Jej obrońcy z 1 września 1939 roku, którzy przeżyli atak niemiecki, zostali skazani na śmierć przez rozstrzelanie. W boksach eksponowane jest wyposażenie biur, zakładów rzemieślniczych, sklepów i prywatnych mieszkań z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Tu widzimy kompletne wyposażenie pracowni krawieckiej. Jest również wyposażenie apteki oraz typowa mieszczańska kuchnia. A takiego zadowolenia z życia, jakie widać na twarzy tego prostego człowieka ze szklanką wina, życzę tym wszystkim, którzy dotrwali do końca mojego filmu.